Cześć moi widzowie, zapraszam was teraz w podróż do mojego świata arbuza, który odkryjecie razem ze mną w ten zimny, grudniowy dzień. Zapraszam was do oglądania. Następnie o arbuzie. Arbuz wysiałem około połowy marca w małych inspektach. Marzec mieliśmy w tym roku bardzo zimny. Przychłodziło mocno na zewnątrz, więc musiałem je dosyć srogo grzać. Walka była ciężka, ale udało się. Odmiana Rosario, która była wysadzona do doniczek P9, do ziemi standardowej, takiej mniej więcej 5,5 do 6 pH. Rozsada się udała, więc mogłem wejść w pole. A kiedy? Zaraz dowiesz się. Korzystając z chwili przerwy, zachęcam Cię do subskrypcji, obserwowania kanału. Zostaw proszę coś po sobie. Dopiero zaczynam na YouTubie. Przygotowanie podłoża. Przygotowywałem podłoże pod arbuza w ten oto sposób. Rok wcześniej zobornikowałem go obornikiem bydlęcym. Potem oczywiście poplon. Po poplonie troszkę wzbogaciłem ziemię obornikiem gęsim i potem w trakcie już wegetacji delikatnie dokarmiłem nasze arbuziki siarczanem potasu. Musiało się coś przytrafić. Zawsze podsypuję dyniowate popiołem. Tym razem zapomniałem. Zapomniałem po prostu i nic nie poradzę na to. Musiałem zaradzać na problem śmietki w korzeniu w inny sposób. Wyczytałem w internecie, że na śmietkę jest bardzo skuteczny napar z fusów kawy. Arbuza prowadzę na 2 pędy, daję mu zakwitnąć do 5-7 kwiatów. Zostawiam na każdym pędzie po jednym żeńskim zalążku owocu. Selekcjonuję i ta metoda mi się bardzo sprawdza. Błąd, który popełniłem, to wiecie, że nie pościółkowałem. Na początek z grasowaniem nie było problemu. Problem się zaczął, kiedy on się rozrósł. Wtedy, kiedy on się rozrósł, wchodziło w grę tylko plewienie ręczne. Plewienie ręczne jest dosyć takie, wiecie, sami uciążliwe. Tutaj na filmie widać pozostałości sałaty. Kiedy one już, moje arbuzy zaczęły nabierać, bardzo ładnie, przyszły wielkie upały. A że miałem nauczkę z poprzedniego roku, że upały potrafią mi sparzyć arbuzy, postanowiłem cały foliowiec zwapnować. Film o swapnowaniu, o cieniowaniu roślin wrzucę wam w jakimś odcinku na tym kanale. Na początku września rozpocząłem zbiory arbuza. Arbuzy potrafiły mi dorastać do masy nawet 7 kg. Miały wszystko zapewnione. Wszystko, co chciały, mogły sobie podjadać. W środku, na koniec sierpnia jeszcze były troszkę słabo wybarwione, ale te z połowy września były idealne. Zebrałem je do końca, do 1 października były sprzątnięte wszystkie z pola, a musiałem. Z tego powodu, że nie pryskając na przędziorka, strasznie mi się rozsiał po całej plantacji. No niestety to już było według mnie bezsensowne jakieś wchodzenie z chemią, ponieważ te owoce już i tak były wybarwione i tak pięknie wyglądały. Każdy owoc był naprawdę w smaku wyśmienity. Przypominam, że to była odmiana Rosario. Tutaj widać te efekty tego złośliwego przędziorka. Zobaczcie, jak potrafi niszczyć krzaki. Oczywiście po przędziorku może wejść w osłabioną roślinę wszystko. Mączniak, kanciasta. Odmiana Rosario ogólnie jest bardziej podatna na mączniaka dyniowatych. Na to musimy zwracać szczególną uwagę. Jeśli chodzi o uprawę tunelową, robię to chyba z 3. rok. Parę lat temu uprawiałem arbuzy na gruncie pod gołym niebem. No i nie byłem z tego pomysłu zadowolony. Przyszedł zimny rok, słabo mi się wybarwiły. Troszkę podmokły, pogniły. To był paskudny sezon na arbuzach. Arbuzy, które się pięknie prezentowały, nie ukrywam, udało mi się nawet parę sprzedać. Na arbuzie nie ma żadnej jakiejś tam ceny, ale przynajmniej klient wiedział, co je. Wszyscy klienci, którzy brali ode mnie arbuza, mówili, że tak wyjątkowego arbuza jeszcze w życiu nie jedz. Zobaczcie, jak to się prezentuje. No niestety, tutaj już zabieg plewienia musiał wejść. Słuchajcie, korzystając z okazji, chciałbym wam podziękować za 15 subskrypcji.
za prawie 500 wyświetlonych filmów na moim kanale, to naprawdę mnie motywuje do dalszej pracy. W kolejnym odcinku postaram się Wam opowiedzieć w ciekawy sposób o uprawie bakłażana. A bakłażana miałem naprawdę super fajnego. Jeśli zaciekawił Cię ten odcinek, zostaw lajka, zostaw suba, a będę Tobie niezmiernie wdzięczny. A z wiosną pokażę Ci krok po kroku, jak do tych efektów dojść. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, siema!